Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, ja dzisiaj zrobię taki szybki obiadek. Będą to żeberka w sosie cebulowym. Mam dużo cebuli, czosnek, liście laurowe, ziele angielskie. Tutaj jest kilka kulek jałowca, sos sojowy jasny, jeden taki dość spory ogórek kiszony, to jest papryka taka pikantna, także może być pikantna, jeżeli ktoś nie lubi, to da słodką paprykę i papryka w proszku. To praktycznie nam będzie potrzebne do zrobienia. I na czym będziemy smażyć? Już Wam pokazuję, zaraz przestawię. Do takiej wysokiej patelni gaz sobie zapalę. Dodam troszkę, słuchajcie, ja mam smalcu, ale możecie dać albo oleju, ewentualnie masła klarowanego. Ja będę dzisiaj smażyć na smalcu. Smalec mam już roztopiony. I po prostu go wykorzystam. Nie dużo, bo aby tylko trochę. Dobra. Wiem, zaraz ktoś, to nie jest powłoka teflonowa i nic się nie stanie, jeżeli ją podotykam łyżką. Bo nie jest to powłoka teflonowa, ona się po prostu nie rysuje. Żeberek mam około 1,5 kg, tylko musimy mieć to na uwadze, że przy obsmażaniu, a później gotowaniu sosu około 30% mięsa się po prostu zmniejszy. Także później będzie około kilograma mięsa w sosie. Tutaj mam niektóre żeberka już pokrojone, bo ja miałam po prostu zamrożone. Gdzieniegdzie jest po jednym takim kości, gdzieniegdzie po dwa, zależy jaki jest kawałek. I tutaj teraz wezmę, po prostu robię więcej, żeby sobie dać do kubeczków i zamrozić. Taka jedna porcja mięsa do sosu, no ewentualnie dwie, bo mówię, to każde mięso pod wpływem gotowania, smażenia kurczy się około 30%. No i dobrze. Te akurat jedno żeberko to było jak bez żeberek. Bardzo ładne. I będziemy obsmażać. Daję taką dość duży ogień. I będziemy obsmażać. Obsmażamy do zarumienienia mięsa. Żeberka nam się smażą, a ja za ten czas obiorę cebulę i pokroję ją w takie dość grube półkola. Obiorę, będę kroić, tutaj mam dość dużo cebuli, i tak myślę, że około kilograma. Cebulę obrałam, mięsko podsmażyło się po jednej stronie, odwracamy na drugą. Smażymy z drugiej strony mięsko, aż się zarumieni, a ja będę kroić naszą cebulę. Nie musimy kroić drobno. Całą cebulkę tak skrajamy.
Nasze żeberka już się podpiekły. Podpiekłam je praktycznie z każdej strony i wyciągnę je do miseczki. Im bardziej przypieczemy żeberka, tym ciemniejszy będziemy mieli sos. Kolor sosu też można zmienić, używając ciemnego sosu sojowego. Zamiast soli. I tutaj wsypuję teraz naszą cebulę. Tak. Cebulę podsmażam do miękkości. Na niedużym ogniu, żeby nam się nie spaliła, bo wtedy będzie gorzka. Także na małym ogniu. Do cebuli już możemy dać 3 liście laurowe, troszkę ziela angielskiego i troszkę kulek jałowca. Kulki jałowca mają mniej więcej taki słodko-pikantny smak. Nadają się bardzo dobrze do właśnie ciemnych sosów, a ja dość mocno podsmażyłam mięsko właśnie, żeby miało taki ciemniejszy sos. Już Wam mówię, teraz będę kroić czosnek. Czosnku dajecie tyle, ile chcecie, ja dam dość dużo. Można przecisnąć go przez praskę, można tak jak ja pokroić w plasterki, nam to nie będzie przeszkadzać, także kroję czosnek. Czosnek pokrojony, jednego takiego dość sporego ogórka kiszonego ścieramy albo na tarce o grubych oczkach, albo kroimy w bardzo drobniutką kosteczkę. Ja podkroję bardzo drobną kosteczkę. Ogóreczek pokrojony i skroję troszkę pikantnej papryki, ale to opcjonalnie, tylko ci, którzy lubią na pikantnie. Żeberka w sosie, daję słowo Wam, będą tak mięciutkie, że będą rozpływać się w ustach. No, tyle nam wystarczy. Cebulkę, która nam się tutaj smaży, dusi, można troszeczkę posolić. Niedużo. No i ona na razie się nam dusi, ale później jak ta woda troszkę odparuje, to ona nam się zacznie już smażyć. Uważajmy, żeby jej nie przepalić. Cebulka już mi się fajnie podsmażyła. Dodam teraz tutaj nasz czosnek i ostrą papryczkę. Kto nie lubi na ostro, nie dodaje. O. Dodam łyżeczkę taką czubatą słodkiej papryki. Dam sos sojowy jasny, ale jeśli chcecie mieć bardziej ciemny sos, dodajcie sos sojowy ciemny lub sos sojowy ciemny grzybowy, taki sojowo-grzybowy, też jest bardzo dobry. Nasze ogóreczki zostawiamy na sam koniec. Daję na mały gaz i daję te nasze żeberka tutaj. Zaraz Wam pokażę, jakie żeberka fajny, ciemny sosik puściły, dlatego właśnie, że były fajnie przypieczone. O, widzicie, jaki jest ciemny, fajny? To jest wszystko to właśnie
Takie bardzo dobre z żeberek. Nie mogłam upchać żeberek na patelni, a teraz się luźno zrobiło. Podlewam to gotującą się wrzącą wodą. Tak do połowy mięska. Mięsko może wystawać z nad wody, bo lepiej wodę dolać niż nalać za dużo. Skręcamy malutki gaz, żeby to bardzo powoli nam się dusiło. Co jakiś czas zajrzyjmy, słuchajcie, do tego. I teraz ile dusimy? Wszystko zależy, jaką świnkę żeśmy kupili. Jedna świnka będzie się dusić 40 minut, druga będzie się dusić godzinę i 20 minut. Zależy to, jaka była, czy była stara, czy była młoda. Od rasy też świnki dużo zależy, teraz jest bardzo dużo ras, więc ja daję na małym ogniu i za 40-50 minut po prostu sprawdzę widelcem, jakie jest mięsko, czy jest miękkie, czy nie. Kto nie dodaje, nie musi, ja nie zmuszam, ja lubię kostki mięsne i po prostu dodam kawałeczek kostki mięsnej. Ale to jest opcjonalnie, kto nie używa, nie musi. Nikogo nie namawiam. Przykrywam i widzimy się za 50 minut. U mnie żeberka już są mięciutkie. Słuchajcie, były godzinę i 15 minut. Gaz na razie zakręcę. Zaraz wam pokażę. O, z bliska, żebyście widzieli. Patrzcie, są mięciusieńkie. O. Wyostrzyło, wyostrzyło. Mięciusieńkie żeberka są. Następny kawałek. Będą się naprawdę rozpływać w ustach. Tylko że jest gorące i nie mam jak chwycić. Ale są mięciusieńkie. Tak. I teraz fajnie, bo cebulka nam się rozgotowała i troszkę zagęściła nam sos. Tutaj mam zimną wodę z kranu. Do zimnej wody z kranu wsadzam swoją taką mąkę. Do zimnej wody z kranu dodam taką mąkę, taką przypalaną na patelni. Pierwszy komentarz pod tym filmem będzie to link właśnie, jak robię taką mąkę. Żeby po prostu nie dodawać raz, dwa, może trzy. Trzy wystarczy. Chodzi o to, że nieraz sosy, przykładowo jak z żeberek, są to dość tłuste sosy. I nie chciałabym robić z zasmażki jeszcze z masła, bo to okazałoby się, że jest jeszcze bardziej tłuste. A z takiej samej sama mąka i woda po prostu nie dodaje nam tu jeszcze tłuszczu niepotrzebnego już, bo same żeberka w sobie, tak jak mówiłam, są tłuste. Im bardziej żeberka kupimy tłustsze, tym tłuszczy będziemy mieli sos. I jest to bardzo dobry sposób, właśnie jak się wyłączy żeberka, bo niektóre panie się boją, że zrobią się kluchy w sosie. Jeżeli je wyłączycie z gazu, to żadne kluchy wam się nie zrobią. Wystarczy teraz polać. Mąki dajemy tyle, na ile chcemy zagęścić sos. Tak, pomieszamy. Wystarczy, widzicie, tak. Żadne kluchy się nie robią. Ja wyrzucam te ziele angielskie i nasz jałowiec, bo nie lubię kuleczek w sosie. Także jak tylko znajdę, czy liść, czy właśnie to od razu wyrzucam. To, że on jeszcze nie jest taki gęsty, to nic nie szkodzi. On do jutra
jeszcze mi zgęstnieje, a tym bardziej, że widzicie, taka porcja to jest albo na naprawdę dużą rodzinę, albo tak jak ja po prostu sobie zamrożę w kubeczkach. I dodaję teraz nasz ogóreczek na sam koniec. On doda fajnego smaku. Ten kiszony, nie korniszon, kiszony. Tak. I dopiero sos będę doprawiać, jak teraz gaz zapalę. O. I sos musi nam się zagotować, bo musi nam się zaparzyć mąka. I on troszkę jeszcze zgęstnieje. Sos zaczyna nam się gotować. Widzicie? Już ładnie zgęstniał, chyba że ktoś chce jeszcze bardziej, ale bardziej gęsty, bo będzie jadł tylko w ten sam dzień, który gotuje, no to można dać troszkę więcej tej mąki, ale ja po prostu dam mniej, dlatego że ja jeszcze będę go jeść jutro, a on do jutra na pewno zgęstnieje. Tak. I teraz próbujemy i doprawiamy, aby się tylko nie poparzyć, uważać. Ja dodam tylko troszeczkę pieprzu i dla mnie już jest bardzo dobre. I sos mamy gotowy. Do tego ziemniaczki, kasza, makaron. Naprawdę na co macie tylko ochotę. Zaraz pokażę Wam z bliska. O, jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!